Dzień dobry z Albanii. Tam gdzieś w oddali widać morze. Na pewno dzisiaj Wam go pokażę. Zapraszam na odcinek. Czy początkiem maja to dobry pomysł przyjeżdżać do Albanii? Jeżeli lubicie mieć spokój, bez tłoku i chaosu, jak najbardziej tak. Nie ma ludzi na deptakach, zresztą jak widzicie za mną. Nie ma ludzi na plażach. Ale są tego minusy, o których jeszcze później wspomnę. Jeden z moich widzów w ubiegłym roku pisał, że był w hotelu, który nie do końca spełnił jego oczekiwania. Obiecałem mu, że wpadnę, zobaczę jak to wygląda. A hotel ten właśnie Brillant. Zobaczymy jakie są ceny w tym roku, jak to wygląda od frontu i od plaży. Się zobaczy. Pokój przed sezonem kosztuje tu 150 euro. No i plaża w tym roku wygląda w ten sposób. Hotel i w środku, i na zewnątrz nieźle. Nieźle to wygląda. Z tej strony jak najbardziej. I wydaje się łagodne zejście do morza. Tam nawet jeszcze jakiś basen. Dobra, oglądamy to, ale tę stronę ładniejszą widzieliście. To teraz Wam pokażę drugą część medalu. A tu wygląda to tak. I w zeszłym roku, tak jak Wam wspominałem, jeden z moich widzów mówił, że tu ogromne dziadostwo było. No i ja jestem nawet nie w stanie uwierzyć, ale przesyłał mi zdjęcia, więc taki był fakt. W tym roku już to zasypali, równają. I tam z tyłu, zobaczcie, za tymi dwoma starymi, czy nawet trzema starymi budynkami, albo ten sam hotel się buduje, nowe skrzydło, albo jakieś apartamenty. A jeszcze dalej to już jest ogromny plac budowy. I pewnie będzie po 150 euro albo 200 w sezonie. No więc jeżeli się wybieracie w 25 roku tutaj do tej miejscówy, bo pewnie będzie przez jakiegoś turoperatora proponowane, no to weźcie pod uwagę, że obok jest plac budowy. Bo myślę, że plaże to już skończą, że to już będzie zrobione, ale plac budowy, jeśli chodzi o hotel tam z tyłu, gdzie ten żuraw stoi, no to będzie kontynuowane. Miejscowość, w której znajdują się te hotele, jest oddalona od Golem jakieś 3 km. Wydaje mi się, że hotel bardziej dla rodzin z dziećmi, żeby tutaj posiedzieć, poplażować, pobasenować, wypić jakiegoś dobrego drina, zjeść coś dobrego. No i to tyle. Ale jeżeli chcecie gdzieś tam pobuszować po centrum Golem, no to już trzeba, czy po deptaku, czy po tamtej części, no to już trzeba jakoś dojechać. Najprawdopodobniej taksą. No nie pytałem, czy tu mają jakiś transport do centrum. Sielsko, nie? I ja nadal jestem w Golem, żebyście nie myśleli, że już gdzieś się przeniosłem do innego kraju. Przyjechałem tutaj pokazać Wam z trochę szerszej perspektywy, co się dzieje w Golem. Popatrzcie, ile tam jest rozpoczętych budowli
budują się tam nie hotele, a apartamenty. Tutaj też. Ja jadę i oczom nie wierzę, co się tutaj dzieje. Niektórych nawet nie widać, bo z pewnej odległości to nie można uchwycić tych, które są jeszcze w ziemi, że tak powiem, gdzie się fundamenty zaczynają. Ogrom. I ja Wam jeszcze coś powiem do tego. Jestem przekonany, że za rok lub dwa będzie pełno ogłoszeń apartamenty w Albanii. Tak jak to ma miejsce teraz w Hiszpanii. Dla Polaków, nie tylko dla Polaków, dla Europejczyków. Czy będzie warto to kupić? Nie sądzę. Dlaczego? Ponieważ sezon tutaj trwa 4 miesiące, może maks 5, są oddalone daleko od plaży. Chyba że jesteście zamożni i lubicie sobie pomieszkać w Albanii na kilka dni, na kilka tygodni w roku. Gdzie się nie obrócę, słuchajcie, wychodzę z tego pola i tam też jest budowa. Tam też jest żuraw. I to, co Wam pokazywałem. W poszukiwaniu dzikiej Albanii dojechałem do kempingu i dla tych, którzy poszukują właśnie takich miejsc w Albanii, chcę Wam to pokazać. Bardzo sympatyczni ludzie, którzy zajmują się tym od 2021 roku. Takie są sekcje, jest to tutaj w miarę zadbane. Pamiętajcie, że to jest początek sezonu. I nieco informacji od właściciela, ponieważ on pamięta tę część właśnie jego posiadłości, jak wyglądała 40 lat temu. Kilka informacji z jego ust w języku angielskim, przetłumaczę Wam to, żebyście widzieli, jak to się zmienia. The sea has taken about 1000 meters. 1 kilometers, yeah? Yes. Ooh, wow. So, if I talk about my place here, when I bought the land in 1997, the bunkers, they were at the end of the stones, and you can see the bunker from here, where is black or darker, where are the stones. Yeah. When I bought the land was up to there. After 5-6 years, winter time, the sea was coming up. Where is the road there? Yeah. Where is the second electricity? You can see here. On the winter time, you see the electricity there. From there, all this land that you see here, the sea came. I couldn't come. So then I started with stones up to here first and up to there, and then I did all this and I got all my land. So you see there the dark, these are bunkers there. Also it's bunkers. Bunkers, yeah. 500 meters from there you Also, have the first line of the bunkers, second line of bunkers. There used to be more bunkers around here, but people, they took them, they broke them, and they took under the steel from there and sold the steel. So because the price of the steel became the price has gone up, and also so what we in this area, I was the first one that I did all these stone dikes to protect, which it works in this region, and mostly now that in many places they do that. Wow. Some stones that you see there, they are the black ones, not the white ones. Yeah. I don't know which century this area was all covered by the sea.
Oh. Probably in that side, because if you break these stones, you can see the shells and the skeletons of. Oh, so it's still going in the. In some areas, it's so much. We have most of the, let's say, of the coast of Albania. It has been taken, especially from the north up to the middle of Albania, but on the south is completely different. Yeah, I was in the south. Yes, but we have a phenomenon which is by the nature in Lushnja that. Show me on the map, yeah? Yeah, I'll show you on the map. Co do tej łodzi, ja bym na nią bryknął, wiecie, że znacie mnie już z takich akcji i bym popatrzył, jak to w środku wygląda, ale nie mogę, bo tam za wydmą jest samochód, a w środku jest policjant, który pilnuje tego. Policja tego pilnuje od września 2024 roku, a mamy maj 2025, więc tak mniej więcej 9 miesięcy, ponieważ łódka podczas sztormu no tutaj została wyrzucona, a chłopa nie ma. No i najprawdopodobniej trwają poszukiwania. I 24 na dobę policja pilnuje tej łódki. Zapytałem grzecznie, czy mogę nagrać. Mogę. No ale już wiem, że tam wchodzić nie mogę. Kolejna miejscowa na takim zboczu. Mają tu ewidentnie jakieś takie pokoje do wynajęcia, ale nie wynajmują. Być może za wcześnie, być może w remoncie, a może zmiana właściciela. Tego nie wiem, ponieważ pan był mało komunikatywny. Idę zobaczyć na restaurację. Idę zobaczyć do restauracji na wyspie. Zobaczymy, co to za wyspa. Dajcie mi znać, co to jest za owoc. Czy to jest w ogóle owoc. Wygląda jak jeżyna czy ostrężyna w naszym śląskim języku. Ale na krzewie. Na drzewie krzew to raczej jest. Pokażę Wam, jestem na drodze takiej. Tu mam stację benzynową. I tu jest druga część tej drogi. A ten tu tankuje chyba od zawsze. Nawet wielki szyld jest, stacja benzynowa. Jak tutaj szła, jak tutaj biegła droga, trudno powiedzieć. W każdym razie jest to opuszczone. I na taką stację benzynową trafiłem. Spokojnie, mam paliwo. Jeżeli Wam przychodzi do głowy, że potrzebuję paliwa, nie, spokojnie, mam paliwo. W poszukiwaniu takiej oryginalnej Albanii nawigacja poprowadziła mnie na taką drogę i teraz mam skręcić w tę drogę. Jest wesoło. Ja Wam dziękuję za ten odcinek, że jesteście ze mną, że oglądacie. Jeżeli jesteście ciekawi, gdzie ja dojadę tą drogą,
czy w ogóle mam jeszcze jakąś inną opcję. Zapraszam Was na kolejny odcinek. Do miłego zobaczenia. Trzymajcie się. Cześć. Tak naprawdę wcale mi nie jest do śmiechu. Uśmiecham się do Was, bo Was cenię i szanuję i lubię. A tak naprawdę jestem w dupie. Przepraszam. Ci, co dotrwali do końca, to jestem w pięknej, słuchajcie, w pięknej miejscówie. Ale potocznie mówiąc, jestem w życiu.